chwilę po godzinie 7, piękny wschód słońca. My po prostu jemy śniadanie i będziemy się zbierać w kierunku Mostaru dzisiaj. No to ruszamy, mamy 8:40, mamy 1 stopień i przez chwilę padał śnieg. Przynajmniej tak nam się wydaje, że to był śnieg. Jedziemy coś drobnego do Mostaru, no niecałe 100 km, chyba 80 czy coś takiego, do Bośni i Hercegowiny. Pokażemy wam tą drogę, bo warto chyba kawałeczek jej nagrać. Słuchajcie, ja jadę na jedyneczce, po prostu nie chcę jechać zbyt szybko, bo to auto jest dość nisko zawieszone. Już i tak czuję, że od spodu parę razy przetarłem, ale tam są takie plastiki, więc to raczej nie powinno się nic stać, ale mimo wszystko wolę po takich drogach autem jak najmniej jeździć, wolę asfalt. No, jakbym miał terenówkę, to byłoby pewnie na odwrót, że wolałbym po takich szutrach czy po jakimś terenie, no ale w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, no to dojeżdżamy w te miejsca, gdzie trzeba dojechać, ale specjalnie się nie wypuszczamy w jakieś takie drogi tego typu. No to już mamy asfalcik, zobaczcie sami. I tutaj nie pokazało jedyneczki, ale pewnie jedyneczka będzie za chwileczkę, więc uznajmy, że to był dokładnie kilometr po takim szutrze. Jesteśmy znów w nowym kraju, w Bośni i Hercegowinie. Granica jakieś 5 km, może 3 km za nami. Poszła błyskawicznie. Bez czekania. Tak, podjeżdża się pod okienka, nie trzeba z auta wychodzić. Coś tam przeskanowali paszporty i gotowe. Tak, także fajnie, ale jeszcze nic nie wiemy. Nie znamy cen, nie wiemy ile kosztuje paliwo, nic nie wiemy, więc jak będzie jakiś market czy coś, to pewnie się zatrzymamy, a jedziemy gdzie do Rendo? Do Mostara. Tak, dokładnie. Prawie 50 km zostało. Już troszkę mniej, więc do godzinki powinniśmy tam być. Mostar. Miasto w Bośni i Hercegowinie. Położone jest nad rzeką Neretwą. Stanowi jeden z największych ośrodków miejskich w kraju. W 2013 roku liczyło 60 000 mieszkańców, z czego większość stanowili Chorwaci. Największym zabytkiem Mostaru jest położony w centrum XVI-wieczny kamienny Stary Most, wybudowany w 1566 roku, a 9 listopada 1993 w wyniku działań wojennych został zburzony przez Chorwatów, a jego odbudowę zakończono 23 lipca 2004 roku. Natomiast w lipcu 2005 roku Stary Most i jego najbliższe otoczenie zostały wpisane na Światową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. No to wygląda, słuchajcie, że przed nami Mostar. No ten najciekawszy fragment, gdzie jest ten most, chyba Mostar słynie z tego mostu właśnie, no to jest stare miasto, ale poza mostem jeszcze jest meczet, dżami, coś tam. Nie pamiętam dokładnej, pełnej nazwy. Tak, też nie pamiętam, ale sprawdzimy jeszcze. Sprawdzimy, tak. Jeśli się uda, to oczywiście przejdziemy się zobaczyć. Podoba mi się, zjeżdżamy w dół sporo, takimi serpentynami. Tam Dorenda filmowała już wcześniej. Temperatura 3,5 stopnia, więc podniosła się, bo jechaliśmy przez fragment, gdzie było minus. Ale tak naprawdę nie wiemy, gdzie jechać. A już nie włączymy Google Mapsa, bo tutaj wyjechaliśmy poza euro, poza Unię Europejską i nie możemy telefonu włączyć, bo jest strasznie droga transmisja danych. Ale ja mam mapę ściągniętą. A, no to spoko. No to dotarliśmy na Starówkę w Mostarze. Zaraz zobaczymy... Wodospad. Wodospad, tak. Chyba wypływa z budynku. Może... Powrotem pod ulicę. Nie, to tak żartuję. Stare miasto i za chwilę myślę, że dojdziemy do tego słynnego mostu, gdzie chciałbym zobaczyć kiedyś, jak skaczą do wody, ale to pewnie trzeba być tutaj latem, no bo teraz
jest zimno. Jest trochę japońskich turystów, którzy jedzą lody. No już tutaj prawie kupiliśmy perfumy. Pan miał w bardzo dobrych cenach, powiedział duty free. I zagadał do nas po polsku. O, tak, to fakt. Ale teraz pytanie jest takie, czy to są oryginały, czy to są podróbki wyglądające jak oryginały? No, On mówi, że kupił na lotnisku bez tego no duty free powiedział. duty free i dlatego są tani. Tak, ale czy to jest prawda? Tego się pewnie nie dowiemy w łatwy sposób. Ale pachniało ładnie. Pachniały ładnie. Po 20 euro chciał, tak? Coś takiego. Więc- Tak specjalnie dla Polaków, bo tak to byłoby 25 albo 30. Więc nie tak drogo. Chyba. Bo perfumy generalnie są drogie, nie? Wiecie, klimat taki wschodni, bym powiedział, no jak w Azji może, gdzieś tam. Niektóre rzeczy, jak w Turcji na przykład, widziałam tam jakieś tradycyjne łakoci, to między innymi potki baklawa była, jakieś inne rzeczy, które ja kojarzę z Turcją. Zaraz możemy sobie w jakiejś restauracji zobaczyć, jakie jest menu, co ile kosztuje. Ale na razie się przejdźmy. Tutaj mi się wydaje, że Stare Miasto to jest część muzułmańska, bo tutaj widzę, że jest meczet. Tutaj z drugiej strony przede mną też jest meczet. Tak, właśnie, tu chciałem pokazać. W średniowieczu brzegi rzeki Neretwy były połączone stałym drewnianym mostem. Po raz pierwszy nazwa Mostar pojawia się w tureckim spisie z 1468 roku. W XVI wieku Turcy założyli tu twierdzę, a w 1566 roku dotychczasowy drewniany most został zastąpiony kamiennym, który znamy jako Stary Most. Po jego obu stronach rozwinęło się miasto, które było tureckim centrum administracyjnym, handlowym i rzemieślniczym Hercegowiny. W 1875 roku wybuchło tu powstanie antytureckie. Po jego upadku miasto przeszło pod panowanie Austro-Węgier. Bardzo mi się tutaj podoba. Fajna atmosfera, kameralnie teraz nie jest dużo turystów, bo podejrzewam, że w sezonie będą tłumy. No i fajnie położona, ładnie wygląda. Ładne widoki. No i co, skaczyłabyś? Cieszę się, że przyjechaliśmy tu, co? Skaczyłabyś z tego mostu? Bo zdaje się z tego skaczą. To jest stary most. Jakby było bardzo gorąco? Nie, raczej nie. Wysoko, tak? Tak. Zobaczymy. Słuchajcie, ja wam pokażę. No. No, jest troszkę wysoko, ale może i by się udało jakoś skoczyć. No więc to jest ten słynny stary most, który został zbudowany w 1566 roku dla otomańskiego sułtana Sulejmana Wielkiego. A więcej niestety wam nie powiem, bo nie sprawdzałam wcześniej, a internetu tutaj nie używamy, bo jest już strasznie drogi. Różne kraje pomagały przy renowacji tego mostu, między innymi Holandia za $2 milionów. Dla mnie to mogłaby być Turcja, jak tak patrzę na te rzeczy, które są do sprzedaży i wszędzie namioty i w ogóle... O, nie wiem. Chyba Impresja taka. dopiero turyści, nie? A, w sensie w naszej podróży, a tak. Tak. I mimo tego chłodu nie spodziewałem się, ale jest tutaj całkiem sporo turystów, no i jak też widzicie, no to te wszystkie sklepiki są otwarte, także sezon turystyczny trwa nadal, ale miasto jest na pewno warte odwiedzenia. To, co mi się podoba, to jest tutaj bardzo ciekawa architektura, tak jak się spojrzy na te budynki. Tak. Co sądzisz, Dorenda? Tak, dokładnie, bo wszystko jest położone na różnych poziomach i to przez to jest nie jest nudne. Mhm. Mi się podobają te dachy, że mają taką specyficzną dachówkę. Tak. Nie wiem, czy to jest beton, czy to jest jakiś kamień. No pewnie to się też zmieniało. No, usiedliśmy w takiej knajpce małej. Się nam czas trochę jest zjeść, bo już byliśmy trochę głodni. Zapomnieliśmy tylko nagrać, więc prawie wszystkie już zjedzone. To był burek tak zwany, turecki, ze przemaki i turecka herbata. Ja nie wiem, dlaczego to się nazywa nawet tutaj turecka herbata.
Ale w każdym razie jest bardzo smaczne. Ogórek też jest turecki, ale chyba też tutaj to robię. Zjedliśmy smacznie, naprawdę smacznie i herbatka turecka jak zawsze dobra, mocna, czarna, z dużą dawką cukru. Nawet jak się na co dzień nie używa cukru, to przy tureckiej raz na czas można. Ale nie wiedzieliśmy do końca, ile będziemy płacić, bo te ich marki mają jakiś inny przelicznik i nie do końca nie zrozumieliśmy. Normalnie przelicznik jest 2 marki to 1 euro, ale oni mają jakieś inne, bo to jakaś ich jakby prowizja i nie zrozumiałam do końca ile to będzie. Więc myśleliśmy, że w markach mieliśmy zapłacić 8, więc myśleliśmy, że zapłacimy z 5 euro, a wyszło 4,5. Tak, No więc jest źle. nie jest źle. Za 2 placki, za 2 herbaty 4 euro, powiedzmy 4,5 euro, 20 zł w turystycznym miejscu chyba nie jest najgorzej. Natomiast zaczęło padać, miało padać dopiero wieczorem, a już deszcz wystartował. I tu jest ślisko teraz. No tak, troszkę jest, trzeba iść ostrożnie. Lisa wszędzie widzi ławki, na których chce usiąść. Albo wszędzie widzi kulki, piłki. Nieraz w abstrakcyjnym miejscu mówi piłka, 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 bal, bal, bal. A tu jest bardzo słynny podobno też meczet Karagözbek, centralny meczet tego miasta chyba, albo nawet kraju, czy coś takiego z XVI wieku. W każdym razie tutaj na zewnątrz bardzo ciekawie wygląda z zamkniętego. Ale fajne daszki są i to jest fajne, jak pada deszcz. Fajnie się udało, bo byliśmy w środku w meczecie. Byliśmy tuż przed godziną modlitwy. Tak, a w ogóle normalnie dla turystów jest jakiś tam wstęp, trzeba kupić bilet, Tak, bo... za 3 euro. Tak, za 3 euro, bo... No bo tak jest przyjęte. Podejrzewam, że to jest w sezonie, teraz było zamknięte, ale przyszedł imam, otworzył drzwi i zaprosił nas do środka, bo mówi, że za zimno. Żebyśmy się troszkę rozgrzali, a poza tym trzeba było Lisę przebrać, bo była troszkę mokra i tak dalej. Siedzieliśmy tam na ławce, on zapytał, czy trzeba nam jakoś pomóc. My powiedzieliśmy, że nie, a on mówi, chodźcie do środka, rozgrzejecie się. I akurat było nabożeństwo, czy tam modlitwa, może bardziej tak powinienem powiedzieć. Nie ma oficjalnego nabożeństwa, tylko 5 razy na dobę się modlą muzułmanie. Mostar za nami, przejechaliśmy kolejnych chyba 20 czy 30 km, dojeżdżając w okolice Meczugorje, które zostawiamy sobie na jutro, ale Mostarowi nie mówimy do widzenia, chcemy tam wrócić przy lepszej pogodzie i na dłużej, bo nam się spodobał. Może ta starówka nie jest jakaś tam wielka, żeby nie wiadomo ile chodzić, ale ma swój klimat, szczególnie fajnie było, że nas imam zaprosił do meczetu i że mogliśmy się tam chyba przede wszystkim ogrzać i osuszyć, ale też byliśmy świadkami modlitwy. Namaz, to się nazywa namaz, czyli modlitwa. To, co muzułmanie robią 5 razy dziennie. Ale co chcieliśmy powiedzieć, a w zasadzie Dorenda powiedziała, Maciek, włączmy tą kamerę i jednak... Bo musimy nagrywać wam, jak się dzieje, a nie dopiero po fakcie wszystko opowiadać. Tak. No więc tak sobie siedzimy w tym samochodzie, jest tu sucho, jest tu ciepło na zewnątrz. 3 stopnie i pada. 3 stopnie i chwilami pada, chwilami nie pada. Ogólnie nie chce się wychodzić po prostu. Znaleźliśmy takie miejsce, tu jest taki duży, równy plac z kamyczkami. Obok jest stacja benzynowa. W stronie drogi Tam jest chyba stacja widzicie. benzynowa. Możemy tu rozbić namiot, Ale nam się nie chce. ale nam się nie chce. I tak się zastanawiamy, czy w ramach testu spróbować przespać w samochodzie. Maciek by spał na tym fotelu, a tam z tyłu położylibyśmy na płasko jeden fotel i tam ja bym spała z Lisą. Tak, no chcemy to sprawdzić, czy jest w ogóle taka możliwość, czy da Ale z się. drugiej strony spokojnie moglibyśmy postawić ten namiot, bo nie cały czas pada Tylko nam się nie chce. i może być zimniej niż tutaj. No, nie, w aucie jest teraz przyjemnie, a siedzimy już tak chyba z godzinkę i gadamy.
i w ogóle się auto nie wychłodziło. Na pewno się wychłodzi do rana, ale chyba nie tak szybko jak namiot. Chyba tak. No więc spróbujemy dzisiaj, przeprowadzimy taki test Chyba tak. i chyba też rano będziemy szybsi, czyli nie będzie trzeba tego wszystkiego składać, pakować, tylko poprzerzucać rzeczy z lewa na prawa, fotelik rozłożyć i jechać dalej po śniadaniu. No, więc chyba tak zrobimy. Chyba tak zrobimy, tak. Nie chciało nam się dziś również gotować. A widzieliśmy, że o kilkaset metrów dalej jest pizzeria, albo przynajmniej mają pizzę. Podjechaliśmy w całkiem niedrogo, było 10 marków, czyli 5 euro za taką dużą pizzę, jak widzicie. I jest bardzo smaczne. Więc dzisiaj mamy pod tym względem trochę leniwy dzień, ale bardzo dobry. Tak jak Dorenda mówi, pizza jest bardzo smaczna i w ogóle czekaliśmy na nią chwilę, może nie wiem, 10 minut i już pani przyniosła takie gorące, pachnące aromatycznie pizzę. Także fajne miejsce, przy drodze, tak z głupia weszliśmy, ja jeszcze siedziałem w aucie, mówię Dorenda, to zobacz ile taka przyjemność kosztuje. Naprawdę za nieduże pieniądze, jeśli za 2 pizze zapłacimy około 10 euro, to w Holandii za jedną pizzę trzeba by zapłacić 12, a byłaby jeszcze troszeczkę mniejsza.